Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy aż dwa miejsca. Pierwszym miejscem jest poligon, który znajduje się za tą wieżą obserwacyjną, a drugie miejsce to wieś. Ponieważ na terenie tego całego poligonu kiedyś wsi było bardzo dużo, obecnie ich nie ma, została tylko wieża po kościele. Zaczynamy wyprawę i zostańcie z nami. Znajdujemy się na przeogromnym terenie, ponieważ niegdyś znajdowało się tutaj wiele wiosek. Później zostało to zniszczone, powstał tutaj poligon, my znajdujemy się przy wieży i się rozdzielamy. Właśnie. O historii za chwilę, rozdzielmy się. Raz. Działa ci radio? Już, poczekaj. Tu ryba do akwarium z goście. Działa. Także o co chodziło z tą wioską? Już standardowy podział przez pączkowanie, czyli zawsze się rozdzielamy. A to dlatego, że teren jest ogromny. Historia jest taka, że kończy się II wojna światowa. Na tych terenach tutaj jest mnóstwo wsi. No wsi opuszczonych, no bo to ludność przemieszczała się, wiadomo dlaczego. Następnie mijają 4 lata. Nowa polska władza wymyśliła, że na tym terenie powstanie ogromny poligon. Wszystkich ludzi, którzy mieszkali w tych wioskach, wyrzucono, a przestał istnieć w latach 89, wiadomo. W latach 90 przestał istnieć, ale można powiedzieć, że na papierze dopiero w 93 go rozebrano. No i od 93 wszelkie rzeczy, które tu znaleziono, okoliczni miejscowi, no, zabierali do domostw swoich, a cała reszta została użyta. Jak skończymy badać tutaj właśnie ten poligon, to pójdziemy sobie do wsi, gdzie jeszcze dalej stoi pozostałości po kościele. Zresztą kiedyś on był drewniany, w 1500 którymś roku został wybudowany, potem był betonowy. Ale z wieży tego kościoła jeszcze właśnie polskie wojska obserwowały teren poligonu. Dobra, chodźcie dalej, bo to jest jakiś chyba taki techniczny. Jakiś samochód, garaż mi się wydaje, a tamtych budynków było więcej. Ale ci powiem, że... A jeszcze nie jesteśmy na ostatnim piętrze. W sumie myślałem, że ta wieża jest mała, ale tak jako punkt obserwacyjny wyobraź sobie, że teraz... Wiesz, tu są te gry wojenne, żołnierze coś przechodzą i tak dalej. To w sumie w zasięgu wzroku cały poligon praktycznie masz. Fajnie to wygląda. W ogóle przypomina mi to nie była wioska Słoneczny, ale właśnie Białoruś. Pamiętasz? Aha. Też był taki PGR, gdzie były poszczególne domki, co na tym taki zniszczony samochód znaleźliśmy. Tak, prawda. Siedzieliśmy. A w ogóle zobacz, tam jeszcze jest górka jakaś usypana. Żeby ktoś się, wiesz, mógł przykitrać przed tym. Dobra, dawaj na górę. Na pierwszy rzut oka niby śmieci, tak? Ale to są konserwy, racje żywnościowe wojskowe. To jest chyba opakowanie po nim, z tego co pamiętam. Tak. Indywidualna racja żywnościowa SRG1. 2020 rok. Data przydatności. Tylko kto to produkuje? Musli Kleks. Kielce. Ale nie wiem, czy to są wojskowe, czy to są takie cywilne, robione na wzór wojskowy. No ale tutaj są właśnie po nich puszki. Możliwe jest jeszcze to, że po prostu tutaj sobie przyjeżdżają jacyś, nazwę ich stalkerami, ludzie, no i sobie spędzają czas w tych ruinach. Dobra. Wyobraźcie sobie sytuację. Jest II wojna światowa, udało wam się przetrwać tą wojnę. Później przychodzą Rosjanie, wyzwoliciele, czyli jeżeli wiecie, to się domyślacie, o co chodzi, jeżeli nie. Rosjanie jak wchodzili do Polski, czyli Armia Czerwona, kobiety musiały uciekać do lasów, ludzie, mężczyźni byli mordowani, to często bardzo brutalnie. Tak jak i kobiety były bardzo brutalnie gwałcone. Dokładnie. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, nawet to udało wam się przetrwać w miarę nietknięci. Przychodzi właśnie ten 45, 6, 7 i mimo wszystko tego, co przeżyliście w tej wiosce, na końcu i tak jesteście wysiedleni, bo robią tu poligon. No i masz 2 miesiące, bo tyle właśnie dostali mieszkańcy, 2 miesiące, aby się stąd wynieść. Niebawem powiemy wam ciekawą historię jednego z właściciela włościów tutaj, który mieszkał, no i niestety odnaleziono go podczas odwilży, ale to zaraz. Ten cały teren generalnie, gdzie jestem teraz, to jest teren wieży. Tu był jeden mały budynek, tu jest ta górka i tutaj na mapie nie widać, ale tam jak chodziłem, to jeszcze były jakieś kolejne zabudowania. I jak pojechalibyśmy w tamtą stronę, to jest właśnie była wieś, która nazywała się Sadek. Swoją drogą taka ciekawa sprawa, bo to też się zdarza nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, że
jak przychodzi jakiś pomysł władzy i wojska, no to są w stanie wyludnić okoliczne wsie, czy nawet pozamykać całe miasta i porobić poligony. Za swoich czasów świetności właśnie to miasteczko, do którego, znaczy ta wieś, do którego będziemy jechać, była jednym właśnie z największych w okolicy. No, tam też się wydarzyło bardzo dużo tragicznych... No, posłuchajcie później. Chodźcie, zobaczymy, co jest tu. Główne wejście. To chyba jakieś takie sanitarki były, bo zobaczcie, że są... To są łazienki, tak? Wszędzie mamy płytki na ścianach. Standard. O, tu już sobie ściana odpada powoli. Zajął się tym specjal. Tutaj największe pomieszczenie z dużym oknem i z takim wjazdem, ale to raczej nie wygląda, żeby to był jakiś garaż. To co byłem wcześniej, no to owszem, to raczej jakieś takie sztabówki. To jest fajny widok. Widać, że jakaś salka główna. Zobacz, fajne okna przeszklone, też było widać poligon cały. No i nie wiem czemu, ale właśnie taki mech mi się zawsze kojarzył z Prypecią. Właśnie z jakąś szkołą, bo to jest też taka w miarę otwarta przestrzeń. No i wiadomo, w związku z tym, że już tutaj nie ma ścian ani okien, a sufit przecieka, no to ten mech to jest taka nieodłączna właśnie, no, takich miejsc. A przy okazji małą skalę porównawczą, zobaczcie wysokość tej brzozy. Nie wiem, to jest 25 metrów? 20? Patrzę się właśnie na tą brzozę, jak ona się zaczęła gibać, to zaczęło mi się w głowie kręcić. No, błędnik zaczyna działać. A... Nie no, i tak rzeczywiście w zupełności wystarcza właśnie na taki teren. I tak się zastanawiam, czy to też trochę marnotrawstwo nie jest. To jest tak naprawdę ile? 80 lat? Zobacz, jaki tu jest przemiał. Najpierw była wioska, tu poligon i teraz niby non-stop, wiesz, takie stateczne, ale non-stop coś się tu dzieje, coś się zmienia, wiesz. Ja często mam takie rozkminy, że na przykład idąc Warszawą, czy z jakimś innym miejscem, gdzie wiadomo, że były jakieś walki, czy jesteś w Radzyminie i sobie tak myślisz, czytasz te opisy na przykład bitwy pod Radzyminem, gdzie było pole, bagna dookoła, teraz jeżdżasz do Radzymina, to jest miasteczko, drogi i sobie rozkminiasz, gdzie to wszystko było. No. Nie jesteś w stanie sobie po prostu zobrazować tego, jak to wyglądało właśnie ten teren ukształtowanie kiedyś. 80 lat temu dać tutaj człowieka, który się przenosi w czasie, on by nie był w stanie uwierzyć, że tutaj była wioska, a teraz jest pole. Tutaj rosną drzewa, 80 lat temu pewnie tam nie rosły drzewa. No tak, to przecież wioski były zmienia, przecież. Że ciężko to jest ogarnąć. No, co tam? No, tak jak mówię, drogę mamy za plecami. Po lewej stronie poligon, czyli pole, nic więcej. Widać gdzieniegdzie takie transzeje, okopy, górki, ale nawet pozostałości po jakichś domkach nie widać. No ale no to tam po lewej stronie jest właśnie, była kiedyś miejscowość Sadek. To możemy pokazać właśnie ludziom, jak to wyglądało, bo przed tym o tym rozmawialiśmy, że jeszcze 50 lat temu coś tam było, teraz już nie ma kompletnie nic. To idziecie do mnie? Biegniemy nawet. Chciałbym to zobaczyć, ich świński trucht, ale obczajcie to. Dziura. Jakie echo jest. Kurde. I to cała zalana wodą. To jest był jakiś chyba przy pompowniach zbiornik na wodę. Studnia głębinowa może. I teraz przybliżę i chciałbym wam tutaj was ostrzec, jakbyście kiedykolwiek chodzili, to zobaczcie. Tylko niech się ustabilizuje aparat. Niby górka, to wszystko ładnie, pięknie i dziura. I tam w dół z 5 metrów. Nikt was nie wyciągnie. Dlatego przestrzegam, ostrzegam, patrzcie pod nogi, jak gdzieś chodzicie. No może być potem tragedia. Tam jest, o, widać nawet Kubę, jak tam stoi. No, Jak się nazywa ten kanał, co wysyłałeś ostatnio? Planeta Abstrakcji, jeśli ci o to chodzi. No, w sumie tak mi z Kazachstanem się kojarzy trochę. No właśnie też chciałem od razu o tym powiedzieć, bo już wcześniej mówiłem, że to się kojarzy z Białorusią, ale rzeczywiście jest taki kanał, który serdecznie polecamy zresztą, bo naprawdę fajne filmy robią. Też byli na poligonie, tylko że w Kazachstanie. Właśnie takim ogromnym, związanym tam z bombardowaniem rakietami czy czymkolwiek, już nie pamiętam nawet czym. Ale jakby nie było, też naszym wielkim marzeniem jest wyjechać
do Kazachstanu na Buran. Zbieramy na wyjazd do Kazachstanu, więc jeżeli chcecie dołączyć do urbexowej rodzinki, to w linku jest wpis do naszego Patronite'a, a my idziemy do Kuby. To nawet jest jeden próg, że na Buran. No ale dobra, chodźmy. Idę do chłopaków na wieżę. Myśmy się spotkać na ulicy, ale coś im nie po drodze. Bonjour. I coś znalazłeś tam ciekawego? Nic, ale prawie wpadłem do takiej 5-metrowej dziury. O, mamy rebus dla ciebie. Czy kojarzysz schody, które zaczynają się z lewej strony? Łukasz się trochę ze mnie podśmiewuje, ale to jak zawsze zresztą, bo to jest niski poziom. Ładny mieli widok, co? Na przedszkole. No. Tam, jak widzisz, są okopy takie i one prowadzą pod tamtą górkę, w której jest jakby jakiś zjazd. Tak, jest taka dziura, no. Można Idziemy tam pójść, no. A sadek był tam. No to patrzyliśmy, tam kompletnie nic nie ma. Oprócz tych też właśnie są okopy, górki, jak widzisz, ale nic więcej. Pierwszy raz jestem w takim miejscu, co? Fajnie to wygląda. Taki poligon. W ogóle na pewno to nie jest coś takiego, o czym będę mówił, ale kojarzy mi się, jak są filmy jakieś, że jest okop, szyba i testują, nie wiem, jakiś wybuch, jakieś wielkie bomby czy coś. Co Jak pogromcy mitów. No. Atomowy jak tam właśnie w Kazachstanie. Ale poligon taki ćwiczebny. Trzeba uważać na dzikie zwierzęta. Motyle, które mogą cię zabić. Żaby, które po popatrzeniu się na ciebie zamieniasz się w kamień. Mogą cię wciągnąć pod wodę. No. I piranie. Na hobbity. I na hobbitów, i I na orków. autopsy. Chodźcie, mówili, będzie fajnie. Jeszcze raz, czyj to pomysł? Czyj to pomysł był? Mój? A nie Kuby? Raczej Kuba powiedział, że tak, więc to jest nasz trochę wspólny pomysł, Kuba. Ale dzięki temu, że tam idziemy, to ludzie będą mogli zobaczyć więcej, Łukaszu, więc wstydziłbyś się. Godzina 10, minut 40 parę. Łukasz i Kuba są cali w kale. A jakie dźwięki wydaje? Widziałeś to? Konrad, atak! Atak z powietrza! Uważaj, bo bombarduje! Jak on żyje, to i my możemy! Tam muszę iść, jak Bear Grylls, żeby mnie drapieżniki nie zobaczyły. Chodzę po terenie niegdysiejszej wioski i teraz jest to, jakby można powiedzieć, miejsce zamknięte przyrody, a wcześniej tutaj był poligon wojskowy do 93, na papierach mniej więcej do 90 to działało, ale wiadomo, że już w 89, no w momencie, kiedy komuna upadła i takie właśnie miejsca też upadły. A tak właśnie wyglądał mój statyw. Teraz to, co na urbexie lubicie najbardziej, przynajmniej ja, i po prostu się trochę pogodzić, poczołgać. Tak, czołgać się nie trzeba za bardzo. Wejdę tam? Czy nie wejdę? Zobaczcie, tam są gwoździe na końcu. No. Ale mogę zobaczyć, co tam jest. Zobaczę. Ostatnio trochę schudłem, więc może się zmieszczę w tą dziurkę. Tutaj widać też były jakieś rygle. Czy nade mną nie ma gwoździ? Nie ma. Jak chcę się tutaj wbić, a po drugiej stronie jest wejście tam. Więc spoko. Pokażę wam to z lepszej perspektywy, tylko dajcie mi trochę czasu, żebym mógł stąd wyjść. Stalowe drzwi były kiedyś. Teraz już niewiele zostało. Ewidentnie musiał być jakiś bunkier. Zobaczcie, że tutaj jest taka solidny kawał betonu. Jest ta dziurka, w którą się wpełzać. To właśnie było to. Na końcu są deski, u góry są gwoździe. Jestem ciekaw, czy to nie miało być właśnie coś przeciwuderzeniowego, że tutaj na przykład jakieś rakiety czy cokolwiek było. Tutaj gazy szły. W związku z tym ten kawałek betonu. Kolejną moją opcją jest to, że tutaj mógł stać jakiś agregat, silnik diesla czy cokolwiek innego i coś napędzać. A kolejną mógł być to zwykły bunkier ćwiczebny. Znajdujemy się w niegdysiejszej wiosce Mauga, z którą wiąże się parę historii, o których zaraz opowiemy. Kościół, który jest za mną,
Na początku był drewniany, został wybudowany w 1579. Następnie w 1900 rozpoczęto budowę kościołu murowanego, zakończono ją w 1902 i trwał tak, można powiedzieć, do dzisiaj. Ta wieża została, ale w 1950, kiedy wieś została zniszczona na poczet poligonu, tak naprawdę to jest ostatnia pozostałość. Za mną znajduje się wcześniej wspomniana wieża kościoła, która już w tym momencie jest bardziej pamiątką starych czasów, nawet nie tyle co poligonu, co tej wioski, która nawet macie zobrazowaną na tej mapie, która jak widać jest, pochodzi ze zbiorów byłego mieszkańca tej wioski. Wioska sama w sobie nie była, paradoksalnie nie była dotknięta mocno przez działania wojenne aż do 1945 roku, gdzie tu opowiemy wam kilka, może nie tyle co ciekawych, co bardziej smutnych historii dotyczących właśnie mieszkańców tych okolic. 45 rok, a konkretnie styczeń. Do wsi przyjeżdżają czerwonoarmiści i zaczyna się rzeź. Bestialskie gwałty, mordy i grabieże. Słynna jest historia pana Friedricha Brenda, który właśnie jadąc taką drogą jak ta, zostaje pojmany przez czerwonoarmistów, bestialsko zamordowany, a jego zwłoki przejechane czołgiem. Okoliczni mieszkańcy dopiero zwłoki znajdują po roztopach, bo wtedy mieliśmy dużą pokrywę śnieżną. Nawet nie wiedzieli, że jego zwłoki leżą na drodze. Znaleźli tylko szalik i kurtkę. Na dowód tego, że kiedyś tutaj również były domostwa, właśnie wychodzę z czyjegoś domu. Jeśli chodzi o sytuację, o której nakreślił wam przed chwilą Kuba, ludzie mniej więcej w lutym, kiedy czerwonoarmiści opuścili to miasto, zaczęli wychodzić na zewnątrz, nie musieli się już kryć i przede wszystkim musieli tutaj posprzątać. Niestety wyglądało to w taki sposób, że leżało wiele ciał zamordowanych mężczyzn, zgwałconych i zamordowanych kobiet. Pierwsze co robili, chowali ich. Jeśli byli tak blisko jak my teraz cmentarza, ludzie byli pochowani na cmentarzu. Ale często było tak, że byli pochowani tam, gdzie zostali zamordowani, ponieważ było naprawdę wiele do zrobienia, a czasu było mało. I tutaj kończy się nasza wyprawa po wiosce, którą zabrał poligon. Zakończymy trochę metaforycznie, ale słuchajcie, w takich miejscach najlepiej widać, że historia to nie tylko daty i bitwy, ale przede wszystkim tragedie ludzkie. Historia to też właśnie takie miejsca jak to, gdzie dowiadujemy się, można powiedzieć, z pierwszej ręki i namacalnie możemy odczuć, co się tutaj działo. Trzeba tylko czasem poszukać. Bardzo wam dzisiaj dziękujemy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.